Cześć, witajcie w kolejnym wyjeździe ze sklepem opon i Yokohamą. Jesteśmy dzisiaj już na szlaku. Zaczęliśmy już jazdę. Pogoda wydaje się być dobra. Nie padało bardzo dawno temu. Będzie wychodzić słońce za chmur. Także spodziewamy się dobrej zabawy. Jest nas sporo samochodów tym razem. Nie wiem, czy ten termin niedzielny był po prostu wszystkim bardziej pasujący, czy w ogóle ta jesień tak wszystkich zmobilizowała do tego, żeby się z nami wybrać. Jeżeli Ty byś chciał następnym razem się z nami wybrać, oczywiście obserwuj nas. Informacje o wyjeździe zawsze publikujemy na naszym Facebooku. A dzisiaj kilka ciekawych samochodów. Mamy świeżo zrobione Jimmy. Panie Wojtusiu, kilka słów, bo to kilka słów. Yokohamę widzę. Yokohamy założone w czwartek, jakby nie było. Także szczerze, pierwszy wyjazd tym samochodem. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Natomiast muszę jedno przyznać, że tak po asfalcie się prowadzi lepiej niż jak go oddawałem do roboty. Znalazłeś magika. Znalazłem magika, ale nie, jest wymienione wszystko. Wszystkie tuleje na wahaczach, na panhardach, sprężyny, amory, amortyzator skrętu, nowe opony, progi. Jest zrobiony dokładnie tak jak chciałem. Zobaczymy, co dzisiaj pokażę. Mamy dwie frontery i to będzie ciekawe, bo to będzie taki naoczny pojedynek frontery podniesionej z liftem i z MTK-ami versus frontera na seryjnym zawieszeniu i z ATK-ami, więc zobaczymy, czy w tych warunkach dzisiaj te różnice techniczne będą miały jakieś znaczenie. Oprócz tego mamy Tuarega z ciekawostek na MTK-ach, mamy też Pajero, też porobione wyprawowo, także dzisiaj całkiem fajne samochody. Oprócz tego oczywiście jest Patrol, no ale tak by Patrolem to już nikt, że tak powiem, nie będzie się podniecał. I oprócz Patrola jeszcze z fajniejszych aut oczywiście Toyota. Więc zapraszam Was na tą krótką wycieczkę. Zobaczymy, co się będzie dzisiaj działo. No to do tej pory mały, nieduży problemik, jeśli chodzi o Jimmy'ka. Wydaje się, że już jest uratowany. Jimmy jedyne co miał, to troszkę mu podskoczyła temperatura, ale udało się ugasić. Oczywiście wentylacja na ciepłe. Otworzyliśmy maskę, przedmuchaliśmy. Wychodzi na to, że najprawdopodobniej jest problem z tym, że przez wyciągarkę i przez montaż płyty tam coraz mniej powietrza do tej chłodnicy dochodzi, więc tam pewnie Wojtek będzie musiał sobie powycinać jakieś dodatkowe wloty albo rurą precyzyjnie skierować powietrze, bo faktycznie to auto mało dostaje powietrza. To dorać na naprawę Jimmy'ka? Nie no, naprawy brak, nie wiem co mu odbiło. Nie wiem, szczerze nie wiem, no może gdzieś tam w tym lesie powietrza mu brakło. Albo jechałem za patrolem i spaliny zaciągnął, nie wiem. A, to może być to. To może być to, ale teraz cały czas temperaturę od godziny trzyma bez żadnych problemów. Nawet dmuchawy na czwórki nie mam tego. Jeśli chodzi o Tuarega, to tutaj taki niewielki problem. Tak naprawdę tam jest czujnik poziomowania zawieszenia i on wypadł z tulei. No i przez to, że wypadł z tulei, to tak naprawdę system nie wiedział, w jaki sposób aktualnie jest samochód. No i to jest ten sam motyw, jeśli chodzi o światła i poziomowanie światła, ale udało się wsadzić z powrotem czujnik na tuleję, no i oczywiście trytytka najważniejsza, spięte, jedziemy dalej, także na razie takie drobiazgi, a my jesteśmy w pięknej jesiennej scenerii, przed nami zadanie z gwiazdką. Panie Darku, jaki masz pan plan? No, tak jak Bartek z Patrola powiedział, zamknąć oczy i do przodu, nie? A modlitwa? Będzie po. Musisz mnie tak nakierować, żebym tu kołem jechał. Po tym. Teraz w prawo delikatnie. Idzie pięknie, trochę zeszło, ale idzie ładnie. Teraz koła na mnie. Szkoda, czy teraz pod koło pomysła. Teraz nie. No tak, na krótką oponę.
się fajnie teraz. Stój. Powoli. Podnosisz. Tak. Pomału. Dawaj. Jeszcze troszkę na kierowcę. O, widzisz. Prostuj na pasażera, dobra, powolutku. I teraz bardzo powolutku będzie cię ściągało do dziury, także już się nie oszukuj się. Nie możesz skręcać na kierowcę. Nie, powolutku. Na pasażera jeszcze. O, widzisz, tak, idziesz powolutku. Dobra, powolutku. Dobrze idziesz. Wpadniesz teraz do dziury, prawy przód. I jest świetnie. Na kierowcę. Na kierowcę jeszcze. O, super idziesz. Bardzo dobrze. Najgorsze przeszedłeś. Jak ci się uda wyskoczyć tu do mnie, to ominiesz to całe. Ekstra, człowieku. Powolutku. Wolniej troszkę. Troszkę za szybko. Poczekaj, ja sobie tu ogarnę. Na kierowcę. Dobra, i prosto. Uwaga, bo ci może tu zjechać. Nie zjechał. Oj, bardzo dobrze. Zjechał się fajnie, aż byłem w szoku. Ładnie się tam wdrapał na prawą stronę, także ominąłem kolejne. Opony dają radę, muszę przyznać. I super, i na kierowcę. Na kierowcę, pełny i powolutku. Teraz jeszcze na kierowcę. Jeszcze. Prawe koło będzie spadać, dobra. Prostu jest. Powolutku, wolniej. I tak musisz iść, no nie ma innej opcji. Powolutku. Uwaga, będzie zjazd w dół. Jeszcze 10 cm. Teraz schodzić w dół. Wolniej, stop, bo tu już masz 20 cm do tej skarpy, wiesz? I teraz będziesz spadał na nią 5 cm, lecisz powoli, żeby ci z tyłu spadł, wiesz? Dobra? Koła na kierowcę koła, o widzisz, i ja. Dobra, stop. Tu jedyneczka i delikatnie na hamulcu. Wiem, że uczucie nie jest przyjemne, ale tu jest bezpiecznie, także tu jest wszystko ok. Na pasażera troszkę. Tak jest, o widzisz, świetnie idziesz. Powoli, koło drugie. I już pojechałeś. Dawaj, żebyś nie zawisnął. Dawaj. No i dawaj do przodu. Odsuń się. Dobra, super. To, co jest ciekawe w tym wszystkim, to jest to, w jaki sposób grupa się fajnie zorganizowała. Mamy tutaj tak naprawdę przeszkodę, którą ciężko jest przejechać i fajne jest to, że każdy coś pomaga, każdy coś dokłada, chce pomóc, chce poprowadzić, także to jest fajne. Trzeba było troszeczkę drewna podłożyć, no to wszyscy się do tego zabrali i nikt nie mówił, o ja nie, albo tam ktoś po prostu siedział, obserwował, także to jest bardzo fajne, jak grupa współpracuje. Deska poszła. Jest okej. Nic się nie podnosi. Jak tam tył, panowie? Nie podniosła się kłoda? To leci. Tył masz w kłodzie.
Bardzo dobrze. O, 20 cm. Człowiek, pa. Dobrze. Dobra, i tam jest kręg. Pomału, pomału! O, tym przeszedł. Bardzo dobrze. Dokładnie tak ma być. I tak musisz się przykleić, bo i tak cię ściągnie, więc lepiej, żeby cię nie ściągnęło. Żebyś był asekuracyjny. Powoli. Dobra, tył delikatnie ci idzie. I teraz na... Dobrze, dokładnie tak jak idziesz. O, widzisz, stanie mu tam. I na pasażera. Dobrze, o idealnie. Bardzo dobrze. Tył teraz ci będzie zjeżdżał. Wyprostuj troszkę, wyprostuj, nie ma co. O, widzisz. Powolutku. Była deska. I teraz na wprost. Dobrze, idealnie masz tu koła. Wolniej, wolniej. Lusterko, popatrz, poczekaj. Lewe. Przechodzi. Dobra. Powolutku. Trzymaj tak jak masz. I teraz ściągnie cię do lewej na kierowcę. I dobrze, nie walcz. Lusterko. Składasz? To tam jest. Dobra, to cię pociągniemy. Bardzo delikatnie, uwaga, bo to... Dobra, nie ciągnij. Powolutku, bardzo dobrze. Tył teraz ci zjeżdża. I delikatnie na pasażera, tak? O, super. Takim skrętem. Ciągnij. Kręcisz kołami do przodu. Dobra, hop. Hop, powoli. Hamulec. Wolniej, wolniej. O, teraz już masz z powrotem trakcję. Przejdzie. Zwróćcie uwagę, że Frontera w ogóle bez liftu na atekach. No, daje sobie radę, oczywiście z pomocą, bo trzeba było ją pociągnąć. Kierownik też jest raczej świeży, więc nie do końca jeszcze tak by wszystkie rzeczy wie co i jak, dlatego podpowiadamy, próbujemy. No po to jesteśmy, żeby wszyscy wrócili też z całym sprzętem i się tego nauczyli. Czegoś tutaj. No i o to chodzi. Tak by parę wymagających miejsc, ale nikt nie rezygnuje i to jest fajne. Za to idzie też Frontera na dwucalowym lifcie i na MTK-ach. No i tutaj widać tą różnicę pomiędzy 2 cale MTK-i i standardowe zawieszenie z ATK-ami. No jednak niby niedużo, a w takich miejscach daje to dużą różnicę. To bardzo powolutku, tak jak masz ustawione koła, powoluteńku. Nie lewą stroną, tylko probieg, wiesz? No jak? Po drugiej? Lepiej? Gorzej. Tak, a już więcej już tu nie będzie. Nie było grawitacji, żeby ciągnęła. Znaczy, generalnie obydwa przypadki dla mnie trudne, nie? Bo mówię, No ale tak, terenie... ale to nie ma się co oszukiwać dla Sam dla bym ludzi, nigdy nie którzy wjechał, jeżdżą. nie? To Sam są... bym nigdy nie wjechał, tylko w momencie jak już zjechaliśmy na dół, to już wiem, że nie ma odwrotu, nie? No dlatego mówię, no nie ma odwrotu, nie? Nawet ale... jakby się gdzieś tam udało mi się tam wcześniej nawrócić, to pod górę To tam tam jeszcze jest- bym wyjechał, nie? Ale strat nie ma, nie? Wszystko okej. No oprócz te kilka tutaj z tego, to... Aha, okej. Widzisz jak ateki, nie? Jaka jest różnica między atekami a tym. Wiesz, nie mam porównania do innych opon, nie? To też jest taka sytuacja, ale generalnie... Ale jest zaklejona, nie? Dlatego ona nie trzyma, nie? Dlatego byłeś taki bardziej... Jechałeś, bo tak szło, nie? Po prostu. Zgadza się. Wola walki jest niesamowita i tutaj niby dawno Frontery w terenie nie widziałem, niby to już jest auto, które mało osób ma i próbuje, a tu jednak cały czas jednak ta siła tam jest. Ta Frontera to jest niedoceniany samochód na początek, który naprawdę jest dobrym wyborem.
A lusterka się spadają w Toyocie, czy nie? A, bo tego nie zauważyłem. Ja myślałem, że ta Toyota nie przejdzie, że jakby zahaczy tym dachem aż tak, że nie będzie tutaj odwrotu, ale w jakiś sposób udało się obciążyć ją z drugiej strony i ona wtedy mogła ominąć to drzewo i przejść. Także no też jestem pod wrażeniem. Niestety drzwi troszkę ucierpiały. Jesteś w domu? Nie wiem, czy to będzie słychać na którymś z filmów, ale muszę przyznać, że po raz pierwszy jeżdżę w terenie wśród strzałów, bo akurat zdarzyło się tak, że myśliwi tutaj sobie rozpoczęli polowanie, tak by oczywiście żadnej informacji nie było. Tutaj pytanie do innych, mądrzejszych osób, czy taka informacja w ogóle generalnie powinna być, czy ja w jakiś sposób powinienem wiedzieć, że oni sobie gdzieś tutaj strzelają, no bo normalnie przejeżdżamy drogą, która to jest normalną drogą i widzimy psy myśliwskie, a potem faktycznie są strzały, więc oni tutaj strzelali niedaleko, więc zastanawiam się, jak to w ogóle wygląda prawnie, jeśli o to chodzi, ale no, wrażenia są takie, że faktycznie jest jakby, no, te strzały dodają tutaj trochę przy tej walce emocji. Jestem pod wrażeniem tej Froty tak naprawdę. Bardzo fajnie przełamywał swoje ograniczenia tego samochodu z nami. Jakby nie bał się tego, ufał, patrzył, kontrolował, to było takie uważne i to właśnie pokazuje, że tu nie chodzi też za dużo o samochody, tylko o to, co właśnie z jakimi osobami się jedzie i z kim się jedzie, bo dzięki temu tak naprawdę przejechał te dwa miejsca, które na początku byłem przekonany, że będzie miał problem, żeby to zrobić, ale jednak to zrobił i to pokazuje właśnie jak liczy się jak liczy się praca w grupie i jak można sobie spokojnie poradzić z tym, jeżeli wszyscy współpracują. No i powiedział tak na końcu, zapytałem go, czy tam nie było za dużo. Powiedział, że wtedy jak to robiliśmy, próbowaliśmy i męczyliśmy, to było dużo, ale odwrotu nie było, no bo tak naprawdę nie było jak się odwrócić, ale teraz twierdził, że właśnie było fajnie i że tak by pokonał to, czego by sam nie zrobił. No i to jest właśnie fajne. O to chodzi w tym, żeby cały czas pokonywać tam swoje ograniczenia samochodu, walczyć, ćwiczyć. No i o to chodzi w offroadzie. Specjalnie, Wojtuś, dla Ciebie przyjechaliśmy na koniec takie miejsce, Na koniec, a miałem jechać do domu, ale żebyś sobie wyciągarkę przetestował. Darek chciał sprawdzić wyciągarkę. Wydawało się, że się już nic nie wydarzy, a Jimmy będzie testował wreszcie wyciągarkę. Jednak za duże kolejny dla Jimmy'ka, ale lecimy. Nie, za dużo, nie. Bo to, tak, i tak idziesz. O, widzisz, powolutku, prosto już. Tutaj jak Ci zejdzie tył. Dobra, masz trakcję na wszystkie. Poczekaj, zobaczysz z przodu. Tu zobaczcie, było troszkę za głęboko się zrobiło. I dokładnie tak idziesz. O, dobra. O, stój. Powolutku. Teraz na kierowcę. Ja muszę zdążyć Ci mówić. Tak trzymasz. Na pasażera. O, dobrze. Dobrze, idziesz. Na kierowcę. Jeszcze na kierowcę. O, tak trzymasz. Dobra. Na kierowcę. O, dobrze. Na mnie. Na wprost. Stop, uwaga. Stopek. I tu będzie na kierowcę, ale bardzo delikatnie. I na kierowcę, pełna. I jedziesz. Do przodu. Bardzo ładnie. Jak pierwsze testy wyciągarki? Chciałem powiedzieć, że jest bardzo szybka i przede wszystkim działa, przeciągnęła mnie bez żadnego problemu. A tu jest, tam nie wiem czy widać ten samochód, ale to jest taki samochód, co nie miał wyciągarki. Tym razem nie ja będę robił zakończenie, Tym razem ja. Dobra, dzisiaj sprawdzaliśmy Jimmy'ka na tej dość wymagającej trasie, jakby nie było, gdzie było wąsko, gdzie Jimmy sprawdzał się wyśmienicie. Wranglera aż drzewo, z tego co widziałem, aż Ci usiadł. Delikatnie. Tak, docisnął Cię do ziemi, ale poza tym, no muszę przyznać, że opony gryzą
jak wściekłe. Żadnych problemów, trochę temperatury łapał, ale to raz i w sumie nie wiem dlaczego. Później już było wszystko w porządku, wyciągarka sprawdzona, wszystko działa. Wszystko działa, zero puknięć, zero niczego, naprawdę. Napędy się załączają tak jak powinny, reduktor też. W jednym miejscu było ciężko, z tego względu, że on jest po prostu mały. Pomimo dwucalowego liftu Zawisł na kolejne. zawisł na kolejne. Ale Toyota też zawisła. Toyota też zawisła, dlatego mieliśmy okazję sprawdzić wyciągarkę. Wyjazd dzisiaj był genialny, taki naprawdę przeprawowy. Miejscami, no co tam z nami było? Frota bez liftu, frota z liftem. Frota bez liftu, frota z liftem. Tuareg sobie radził, nie? Tuareg sobie bardzo dobrze radził. Toyota też sobie bardzo dobrze radziła, oprócz tego, że zawisła zaraz przede mną. No frota była cywil praktycznie, jedyne co miało to progi zrobione, no i tyle. Ale dobrze, że miała wytrzymałe te progi, nie? Tak, dobrze, że miała wytrzymałe. Trzech chłopa stanęło. Trzech chłopa stanęło, można było ją przeprowadzić. A poza tym co, dzisiaj bez szkód, zero napraw praktycznie. W Toyocie trochę drzwi trzeba było wyklepać, ale to na porządku dziennym już zrobione. No nic, tyle. Co, zapraszamy na kolejne, nie? Darmowa aplikacja na Szlaku 4x4 to już nie tylko powiadomienia i pomoc przy wklejkach, ale również najważniejsze i najciekawsze wydarzenia offroadowe w Twojej okolicy. Sprawdź sam, subskrybuj, lajkuj, komentuj, miej wpływ na kolejne nowe funkcje. Rozwijamy się m.in. dzięki Waszemu wsparciu. Więcej informacji pod filmem i w naszych social mediach. Do zobaczenia na Szlaku.